Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Medieval Dynasty. Tym razem opowiem o tym, jak najszybciej i najlepiej wbić poziom osadnika z danych profesji. Dodatkowo będzie to materiał dla początkujących, jak i dla zaawansowanych czy tam doświadczonych, więc przejdziemy krok po kroku po wszystkim po kolei. Więc jeśli chodzi o osadników, rekrutujesz ich najlepiej z 3. poziomem na początku, bo taki jest maksymalny, który możesz zrekrutować. Możesz sobie przy rekrutacji podejść i nacisnąć Alt, czy tam przytrzymać, jak masz dużo kondycji. Wtedy ci się podświetlą, jaki on ma po prostu poziom, na przykład wydobycia, myślistwa, czy tam produkcję i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest najważniejsze, że 3. level możesz maksymalnie zrekrutować. Przejdźmy dalej. To jest bardzo ważne, żeby on szybko levelował. Na pewno musi mieć nastrój dosyć spory, czyli zadowolenie. Jak zdobyć to zadowolenie? To tak naprawdę budujesz dom, już ci pokażę. Budujesz dom najlepiej z kamienia i go dodatkowo ocieplasz i tak samo dekorujesz, na przykład oknami, czy przykładowo, nie wiem, podłogą, jakimiś, tutaj możesz nacisnąć dekoruj i sobie wybierasz jakieś tam dane dekoracje. I wtedy, gdy on otrzyma najwyższy poziom nastroju, czy tam zadowolenia, też dodatkowo jeszcze z bonusem, jeśli jest rodzina, i po prostu mąż i żona i będą mieli dziecko, to tak samo podbija im to nastrój, zadowolenie. Więc to powinieneś na pewno wiedzieć, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o levelowanie postaci, czy tam osadników. Przejdźmy krok po kroku teraz, co jest ważniejsze od tego. Jeśli chodzi o samo wbijanie tych poziomów osadników, to przejdźmy po kolei odnośnie profesji. Jeśli chodzi o chatkę wydobywczą, zasada jest ogólnie jedna. Jeśli wydobywasz rzeczy, które są na przykład z wyższego tieru, czy przykładowo będzie mi łatwo to pokazać na kopalni, jeśli oni wydobywają na przykład żelazo, to najszybciej oni tam levelują, bo to jest najwyższy tier materiału, który możesz zdobyć w kopalni. Jeśli będą oni na przykład w chatce wydobywczej wydobywali, nie wiem, miedź, której wydobywają bardzo mało, no to wtedy automatycznie oni mniej levelują. Tylko że kopalnię możesz odblokować akurat jeśli chodzi o wydobycie bardzo późno, bo potrzebujesz 5000 budownictwa, więc to jest sporo. Więc najlepiej produkować tak samo jeśli chodzi o drewutnie, to oni będą produkować więcej desek zamiast na przykład kłód, no tylko wiadomo, musisz też te kłody posiadać, no to tak samo będzie szybciej levelował jeśli chodzi o wydobycie. Więc wydaje mi się, że wydobycie tyle. Jeśli chodzi o łowiectwo, to jest ta sama zasada. Jeśli on na przykład będzie zdobywał mięso, czyli najsłabszy materiał, będzie on najwolniej levelował. Więc wtedy najlepiej albo żeby wydobywał futro albo skórę, bo to są takie najwyższe tierowe z łowiectwa i automatycznie szybciej on będzie levelował. Jeśli chodzi o chatkę rybacką, czyli o przetrwanie, to tutaj tak naprawdę nie ma jakiejś większej zależności, bo na chatce numer 2 dopiero może robić na przykład solono mięso rybie i wtedy będzie dużo szybciej levelował, tylko do tego potrzebujesz chatkę numer 2, czyli 2500 przetrwania, też dosyć sporo, jeśli nie polujesz. Przejdźmy w takim razie do rolnictwa. Jeśli chodzi o rolnictwo, no tutaj masz 3 tak naprawdę możliwości wbijania tego. Możesz to wbijać na roli, czyli w szopie rolniczej. Możesz to wbijać na przykład wytwarzając jakiś nawóz, ziarna, mąkę i tak dalej. I na przykład tak samo w młynie już w ostatnim tierze. Ewentualnie jeszcze masz coś takiego jak hodowla zwierząt. Jeśli chodzi o to, żeby jak najszybciej wbijać na rolnictwie, no to jest tak naprawdę hodowla zwierząt, czyli pasieka jest najwyższym tierem, więc tutaj najszybciej on wbija rolnictwo. Potem jest owczarnia, czy tam chleb, czy tam obora, przepraszam. Tylko że w oborze zauważyłem, że bardzo wolno wbijają, więc najlepiej to jest tak naprawdę pasieka i owczarnia, jeśli chodzi o hodowlane. A jeśli chodzi o rolnictwo zwykłe, czyli na przykład szopa rolnicza czy tam młyn, no to najlepiej jest to tak naprawdę szopa rolnicza i młyn. Tylko młyn jest ostatnim tierem, więc go też musisz mieć 10 000 punktów rolnictwa, technologii, więc dosyć dużo. Ale tutaj specjalnie wrzuciłem osobę z 2. poziomem i w ciągu jednego dnia wbiła tak naprawdę pół poziomu ponad, więc bardzo dużo. A ja już nie powiem, jak będzie mieć 3., 4. level, to bardzo szybko oni wtedy też levelują. Jeśli chodzi o stodołę, tutaj jest najwolniejsze levelowanie. Chyba że sobie ustawisz na mąkę, to wtedy on będzie dużo szybciej levelował. Ale oczywiście w stodole na początku i tak wytwarzamy nawóz czy tam paszę dla zwierząt. Zależy wszystko od danego rozwoju twojej wioski. Więc wydaje mi się, że o rolnictwie to tyle. Przejdźmy do produkcji. Tutaj jest bardzo ciekawy temat. Dlaczego? Bo w kuchni przykładowo możemy wytwarzać na przykład chlebki, ciasta, nie ciasta, zupy, nie zupy. No dosyć dużo tutaj mamy do wytwarzania. Tylko pamiętaj o zasadzie, im droższa rzecz, czyli więcej materiałów, wyższy tier do zrobienia, jak przykładowo, nie wiem,
weźmy sobie tutaj, nie wiem, chleb pszenny, no to on potrzebuje dużo materiałów, różnych materiałów, czy tam na przykład mięsny placek. Wtedy oni na tym nabijają najszybciej poziom, więc najlepiej jak masz 1500 produkcji, nabijaj na podpłomykach, bo jest bardzo tani do zrobienia, bo tylko mąka i wiadro z wodą. I wtedy jak szybciej sobie ich wylewelujesz, tym bardziej możesz potem ich przerzucać do innych prac. Jeśli chodzi na przykład o kuźnię, to tutaj jest bardzo prosty tier, no bo masz tak naprawdę epokę kamienia, potem masz epokę miedzi, potem masz epokę brązu i tak samo epokę żelaza. Jak będą po prostu wytwarzać rzeczy z żelaza, no to będą też najszybciej nam levelowali. Tylko wiadomo, to wszystko musisz krok po kroku, zależne od Twoich umiejętności, Twoich zasobów, no i jak po prostu masz rozwiniętą wioskę. Jeśli chodzi o szwalnię, no to tak naprawdę jest też ta sama zasada, bo najpierw możemy robić liniane rzeczy, czy tam nici, potem tkaninę, potem jakieś ciuszki z tego. Dodatkowo możemy wytwarzać jakieś worki, nie worki, to też się robi z lnu. No a potem przechodzimy, jak już mamy owce, to możemy sobie z wełny robić i tak samo jak będziemy ich ustawiać na wełnę, będą najszybciej levelowali. Dodatkowo, jak oni szybko levelują, im szybciej oni levelują, tym więcej wbijają ci technologii. Więc wtedy też bardzo dużo tej technologii ci automatycznie oni wbijają. Jak widzisz, u mnie jest też dosyć sporo, bo rolnictwo i technologia produkcji to jest taka topowa technologia, którą wbijają na twoi mieszkańcy najwięcej. Jeśli chodzi o przetrwanie czy tam budownictwo, tego wbijają najmniej, bo to jest bardziej dla ciebie. Tego w przetrwaniu jest budynek tylko na 2500 punktów, ostatni, no bo potem by był dramat wbić 10 000 w tej technologii. Mam nadzieję, że to rozwiną i coś tam też dodadzą. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, to tak naprawdę została nam tawerna, czyli tutaj wiadomo, tu w większości masz i tak wysokotierowe wszystko, więc oni tu po prostu będą szybko levelowali. Jeśli chodzi o warsztat, no tutaj w większości byś musiał wytwarzać coś z gliny, no bo to jest wyższy tier niż na przykład drewno. Więc tutaj dużo co nie ma mówić. A też bardzo szybko leveluje, bo to jest jedna osoba z 3. levelem była dana, a już ma 5. level. Jeśli chodzi o usługi, to jest bardzo ważne, nie każdy o tym wie. Tu nie chodzi o ilości, tu zależy też od tieru. Więc im droższa rzecz, im lepsza jakby rzecz, tym szybciej tak naprawdę wbije ona poziom. Tutaj na przykład u mnie sprzedaje gościu podpłomyki. Zaczynał też z 3. levelem, już ma 9. I teraz sprzedaję tych podpłomyków bardzo dużo. Ja tego mogę dużo sprzedawać, bo bardzo dużo tego produkuję, ale też nie każdy tyle tego produkuje. Więc na przykład najlepiej też jest ich levelować na ubraniach. Jak widzisz, oni mają też najwyższy poziom, a byli zatrudnieni w tym samym czasie, albo nawet później. I sprzedają na przykład kaptury. Kaptury są jakby najwyższym tierem, bo są zrobione z wełny. Czy tam na przykład też można zrobić jakieś wełniane ciuchy, ale tam już potrzebujesz więcej materiałów. A jeśli chodzi o kapturę, tam potrzebujesz tylko 2 wełniane tkaniny, czyli po prostu 2 nicie przerabiasz na 2 tkaniny i sprzedajesz. Więc też bardzo dobry zarobek, bardzo polecam. I tutaj jest bardzo dużo ich ustawionych na żywność, bo miałem bardzo dużo tego chleba. I tak samo sprzedają wtedy miód pitny, na którym też bardzo szybko oni levelują. Tutaj jest też dana osoba, która miała mały level, a sprzedaje tylko po prostu miód pitny i bardzo szybko nie dość, że leveluje, tak samo dobry zarobek, bo sprzedaje na przykład 6 miodów pitnych i zarabia 640, więc dosyć dużo. Więc to jest bardzo ważna rzecz. I wydaje mi się, że tyle odnośnie wbijania poziomu. Pamiętaj o to, żeby twoi ludzie byli mega zadowoleni, czyli dbaj o nich domy, rób najlepsze domy, dekoracje i niedekoracje. I tak samo, żeby wytwarzali coraz lepsze rzeczy, jeśli masz taką możliwość. Bo jak im szybciej oni zlevelują, tym szybciej wbijesz technologię, więc to jest dla ciebie duży plus. Na straganach szybciej będą sprzedawać, więc będziesz też automatycznie więcej zarabiać. To też jest bardzo ważne. A tak samo jeśli chodzi o wydobycie, no będziesz dążył do tego, żeby wydobywać jak najwięcej tych materiałów, żeby też jak najwięcej tego przerabiać. Więc to są moje rady dla ciebie. Jeśli filmik ci się podobał, zostaw lajka, zostaw suba, zostaw też komentarz, co o tym myślisz. I do następnego. Dzięki, cześć.